Witam drogich widzów i tych, którzy słuchają moich podcastów historycznych. Wielka wojna polsko-krzyżacka 1409-1411 to konflikt, który wstrząsnął Europą. Każdy Polak zna bitwę pod Grunwaldem, jedno z największych starć średniowiecza, gdzie armie Władysława Jagieły i wielkiego księcia litewskiego Witolda zmiażdżyły potęgę zakonu krzyżackiego. To wielkie zwycięstwo to nie koniec zmagań. Po Grunwaldzie wojna jeszcze się nie skończyła. Na polach bitew wciąż rozgrywały się dramatyczne starcia, które miały ogromne znaczenie dla dalszych losów konfliktu. Dziś opowiem Wam o bitwie pod Golubiem, starciu, które pozostaje w cieniu Grunwaldu, Koronowa i bitwy na południowym pograniczu Królestwa Polskiego pod Bardiowem. Starcie pod Golubiem pokazuje, jak Polacy potrafili zaskoczyć i pokonać po raz kolejny potęgę zakonu. Wojna polsko-krzyżacka wybuchła w 1409 roku i była kulminacją narastających napięć między Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim. Krzyżacy, żądni ekspansji, szukali pretekstu do konfliktu i znaleźli go w poparciu dla księcia Witolda w sporze o Żmudź. Władysław Jagiełło, świadomy krzyżackiego zagrożenia, rozpoczął przygotowania do wojny. W 1410 roku nadszedł kluczowy moment. 15 lipca pod Grunwaldem wojska polsko-litewskie odniosły spektakularne zwycięstwo. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen zginął, a armia zakonu została rozbita. Droga do Malborka, stolicy Krzyżaków, stała otworem. Jednak oblężenie Malborka nie poszło po myśli Polaków. Zamek był niezdobyty, a siły obrońców dowodzone przez Henryka von Plauena skutecznie odpierały ataki. W międzyczasie Krzyżacy zaczęli zbierać posiłki. Właśnie wtedy na scenę wkroczył mistrz inflancki Hermann von Wittgensensch. Wittgensensch postanowił działać szybko. Zebrał wojska składające się z rycerzy różnych narodowości i wysłał część sił do Golubia, skąd Krzyżacy mieli nękać ziemię dobrzyńską. Sam zaś ruszył z resztą posiłków do Malborka. Polacy, wiedząc o zagrożeniu, musieli działać. Wysłano oddziały stacjonujące w Bobrownikach i Rypinie, a ich dowództwo objął doświadczony rycerz Dobiesław Puchała z Wągrii, dzisiejszego Wągrowca, herbu Wieniawa. Był to weteran, który wsławił się już wcześniej w bitwie pod Koronowem. Była już późna jesień, pogoda nie sprzyjała Polakom, a zakonnicy zamknięci w ciepłym zamku czekali na rozwój sytuacji. Trzeba było wywabić inflantczyków z twierdzy. Puchała, zdając sobie sprawę z przewagi liczebnej wroga, dodatkowo zamkniętego w twierdzy, postanowił wykorzystać podstęp. Zastosował taktykę zasadzki, część wojsk ukrył, a drugą wysłał pod mury Golubia, gdzie Polacy zaczęli siać spustoszenie, rabując trzody i podpalając budynki. Jan Długosz opisał to w barwnych słowach. Kiedy więc drużyna ta, rozpuściwszy pożogi i grabieże, poczęła wszystkie trzody na pasze z miasta wypędzone zagarniać, wojsko inflanckie świetnym połyskując orężem, a sile, liczbę i męstwem wypada z miasta i za ową drużyną Polaków, udających popłoch i ucieczkę pędzi. Krzyżacy, widząc chaos na przedmieściach, uznali, że Polacy są słabi i zbyt śmiali. Atak na zajętych grabieżą Polaków miał być tylko czystą formalnością. Krzyżacy wyszli z miasta, ścigając polskich rabusiów, którzy, jak się wydawało, rzucili się do ucieczki. Ale to była pułapka.
W momencie, gdy krzyżacy znaleźli się w odpowiednim miejscu, ukryte siły Puchały uderzyły z pełną mocą. Zaskoczony przeciwnik został osaczony, a polska jazda zaczęła siać spustoszenie w jego szeregach. Według kronikarza Jana Długosza bitwa zakończyła się całkowitym zwycięstwem Polaków. Liczba jeńców była 4-krotnie większa niż liczba polskich żołnierzy biorących udział w bitwie. Czy nasz kronikarz nie dał się ponieść fantazji? Trudno powiedzieć, ale jedno jest pewne, czerpał swoją wiedzę z pierwszej ręki. Jego ojciec walczył pod Grunwaldem, a on sam był sekretarzem Zbigniewa Leśnickiego, jednego z kluczowych świadków tamtych wydarzeń. Możemy więc założyć, że znał relacje uczestników walk z zakonem w 1410 roku. A jak było naprawdę? To już zostawiam ocenie widzów i słuchaczy. Wróćmy jednak do dalszych wydarzeń spod Golubia. Po zwycięstwie jeńców odesłano do Brześcia Kujawskiego. Krzyżackich rycerzy i mnichów uwięziono, a zagranicznych najemników uwolniono na słowo honoru. Jagiełło miał w tym swój cel. Chciał, by wieści o polskiej potędze rozeszły się po Europie i zniechęciły obcych rycerzy do walki po stronie zakonu. Bitwa pod Golubiem była jednym z tych starć, które pokazuje, jak wojna toczyła się nie tylko na wielkich polach bitew, ale i w mniejszych potyczkach, gdzie spryt i doświadczenie decydowały o wyniku. Bitwa pod Golubiem to zapomniane starcie, ale warte zapamiętania. Pokazuje, jak Polacy potrafili wykorzystać taktykę i przebiegłość, by pokonać liczniejszego wroga. A przede wszystkim przypomina, że historia to nie tylko wielkie bitwy, ale i te mniejsze, które razem składają się na obraz całej epoki. Jeśli podobała Wam się ta opowieść i chcecie więcej takich historii, dajcie znać. Tu duże podziękowanie dla Marcina Szableskiego za zaproponowanie tematu tego filmu i dostarczenie materiałów. Może znacie inne zapomniane bitwy, o których warto opowiedzieć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.